Czy liofilizacja jest... Jest. Tak? Wspaniale. Istnieje. Czy liofilizacja jest bardzo długim procesem? Inaczej to powiem. Bang, 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 bang. Coś teraz skrócił? Dobra, jeszcze raz. Widzisz? Ja cię zapytam. Czy dzieci... No, na temat żywności u dzieci mogłabym tu dużo mówić. Jeszcze raz. Powiem to na koniec. No, przynajmniej zapamiętasz. No właśnie. Petfu. Chciałam ci jakoś pokazać psa, ale nie wiedziałam jak. Cześć wszystkim. Dzisiaj z nami Krzysztof Choinka. Cześć. Jestem współzałożycielem firmy Frostix oraz członkiem zarządu. No i postaram się wam dzisiaj trochę opowiedzieć o liofilizacji i liofilizatorach, czym się zajmujemy. No to co to właściwie jest ta liofilizacja? Liofilizacja, trudne słowo, ale to nic innego jak proces suszenia żywności. Suszenia za pomocą takiej specjalnej metody sublimacyjnej. Sublimacja to taki proces termodynamiczny polegający na tym, że ciało ze stanu skupienia stałego bezpośrednio zmienia się w parę. Rozpatrzmy na przykład jakiś owoc, niech to będzie truskawka, która zawiera około 90% wody, no i chcemy się tej wody pozbyć, ale chcemy się jej pozbyć w taki sposób, nie naruszając jej struktury komórkowej, więc tą truskawkę zamrażamy bardzo głęboko do niskich temperatur rzędu minus 40, minus 30 stopni Celsjusza. Następnie obniżamy ciśnienie do próżni, takiej również głębokiej, bo rzędu kilkudziesięciu paskali. To jest taka próżnia, no nie próżnia rzędu pakowania próżniowego, tylko powiedzmy to taka próżnia kosmiczna. Takie ciśnienie panuje gdzieś tam na wysokości 30-40 km. Może to nie jest jeszcze kosmiczna linia Karmana, ale powiedzmy, że już praktycznie wkraczamy w tą przestrzeń kosmiczną. No i w takich warunkach dzieją się ciekawe rzeczy, bo ten lód zawarty w owocu, w tej truskawce, zaczyna odparowywać, zaczyna przenikać błony komórkowe, nie naruszając nich, nie łamiąc łańcuchów witaminowych. No i dzięki temu uzyskujemy kompletnie suchy owoc, który może być przechowywany przez wiele, wiele lat w takiej formie, bez żadnych dodatków chemicznych. Pionierami liofilizacji byli już Inkowie. Oni odkryli, że wynosząc mięso z nizin wysoko w góry, właśnie tam, gdzie panuje niska temperatura, gdzie panuje niskie ciśnienie, po kilku miesiącach takie mięso staje się bardzo łatwe w konserwacji. Ono może leżeć przez długi, długi czas i nic się z nim nie dzieje. No, w naszych urządzeniach może to nie są miesiące, raczej godziny. Ten proces jest znacznie przyspieszony, ale zjawisko jest dokładnie takie samo. W czasach nowożytnych liofilizacja została zauważona ponownie. Zauważono, że żywność liofilizowana jest bardzo lekka. No i to wykorzystywało się głównie jako pożywienie dla astronautów, na potrzeby wypraw kosmicznych, no bo taka żywność średnio ważyła jakieś 5-10% tego, co musielibyśmy zabrać z Ziemi bez wody. No dzisiaj wykorzystywana jest szerzej w różnych branżach, o których postaram się za chwilę opowiedzieć. Jak przebiega proces liofilizacji w waszych urządzeniach? W naszych urządzeniach proces składa się z kilku faz. Pierwszą fazą jest faza zamrażania. W tej fazie zamrażamy produkt do niskich temperatur, rzędu 30-40 stopni Celsjusza. Faza trwa kilka godzin. Może się różnić godzinę czy dwie, w zależności od tego, jaki mamy produkt i w jakiej formie on jest w maszynie. Po procesie zamrażania obniżamy ciśnienie w komorze. Oczywiście wszystko dzieje się automatycznie, bez ingerencji operatora. Ciśnienie obniżane jest do gdzieś kilkudziesięciu paskali, 50-60 paskali, no i w tych warunkach zaczyna już działać proces sublimacji, czyli odparowywania lodu. Dodatkowo, żeby ten proces zintensyfikować, nieco podgrzewany jest produkt, ale bardzo delikatnie do temperatury rzędu 30-40 stopni Celsjusza, no po to, żeby
tą liofilizację przyspieszyć. Liofilizacja trwa, powiedzmy to, około kilkanaście godzin, w zależności również od tego, co mamy w środku. Po tym, jak zostanie zakończona, mamy jeszcze dodatkową taką fazę usunięcia wilgoci resztkowej z produktu. To trwa zwykle jeszcze dodatkowe kilka godzin, także cały proces to jakieś 24 do, powiedzmy to, 30 kilku godzin. Oczywiście są produkty, które liofilizują się znacznie szybciej. Do nich należą zioła, przyprawy, produkty zawierające mało wody, no a produkty zawierające wody więcej, szczególnie owoce pełnoskórkowe, które mają tą skórkę po to, żeby tą wilgoć zatrzymywać w środku, liofilizują się nieco dłużej. Po zakończonym procesie urządzenie przechodzi w taką fazę podtrzymania. Nie ma potrzeby, żeby użytkownik musiał być na miejscu. Urządzenie czeka na użytkownika, może w takim stanie oczekiwać kilka godzin, nawet kilka dni, zużywając minimalne ilości energii. Użytkownik przychodzi, kontroluje produkt, jeżeli wszystko jest w porządku, pakuje go sobie, tak żeby zabezpieczyć przed dostępem wilgoci z powietrza. Następnie mamy fazę rozmrażania komory, która trwa około godziny i urządzenie jest gotowe do kolejnego cyklu. Liofilizacja to też metoda konserwacji żywności. Czy możesz ją porównać z innymi metodami? Tak, w zasadzie liofilizację można określić jako sposób również konserwacji żywności. No, porównując ją do takich najbardziej standardowych metod, na przykład do suszenia tradycyjnego, konwekcyjnego za pomocą gorącego powietrza, no już zauważamy na pierwszy rzut oka różnicę. Weźmy pod lupę na przykład takie suszone jabłko, które jest przebarwione, obkurczone, często twarde. Żeby je wykorzystać, musimy je moczyć i to często kilka godzin. Natomiast jabłko liofilizowane, pokrojone, w zasadzie nie różni się niczym od jabłka surowego. Czasem robimy sobie takie testy, że mamy owoc liofilizowany, obok owoc świeży, no i niewprawiony człowiek nie jest w stanie na pierwszy rzut oka rozróżnić, który jest świeży, który liofilizowany. Owoce liofilizowane mają to do siebie, że oprócz w pełni zachowanej struktury komórkowej oraz łańcuchów witaminowych, mają tą zaletę, że nawadniają się bardzo szybko. To często doceniają restauratorzy, cukiernicy. Na przykład grzyby, które po liofilizacji oddają smak znacznie lepiej niż suszone. Nie musimy ich moczyć godzinami. Wystarczy je nawodnić i już po kilku sekundach, maksymalnie minutach są gotowe, sprężyste, nabierają świeżości dokładnie tak jak świeże. Oprócz tych, powiedzmy to, takich zalet strukturowo-wizualnych, po liofilizacji mamy zachowane wszystkie wartości odżywcze. Również konserwacja, jeżeli chodzi o produkty liofilizowane, nie musimy dodawać żadnych chemicznych substancji, co jest często stosowane w produktach suszonych tradycyjnie. Produkty liofilizowane mogą być przechowywane w takich formach często kilkadziesiąt lat. Badania naukowe pokazują, że nawet po 30 latach nic z tymi produktami się nie dzieje. Kolejna metoda na przykład chłodzenie, mrożenie produktów spożywczych. Oprócz tego, że produkty podczas mrożenia, a w zasadzie nie tyle podczas mrożenia, co podczas rozmrażania się degradują. No, wszyscy wiemy, jak na przykład wyglądają truskawki po rozmrożeniu. One już niewiele mają z tego świeżego owocu, ale to nie mrożenie je zdegradowało, a właśnie to, że pojawiła się tam woda w stanie ciekłym, przerywając większość struktur komórkowych. No i dlatego ten owoc tak jest właśnie zdegradowany. To jest pierwsza rzecz, a druga rzecz, że mrożenie, chłodzenie wymaga energii. I w porównaniu z liofilizacją, gdzie te produkty wystarczy szczelnie zamknąć i sobie gdzieś tam położyć w warunkach temperatury pokojowej, no, nie występuje zużycie energii.
No a co więcej, nie możemy też chłodzić i mrozić produktów spożywczych w nieskończoność. Tutaj nie ma mowy, żeby takie produkty przechowywać, powiedzmy to latami, tak jak w przypadku liofilizacji. No inne metody to pasteryzacja, która jakby większość wartości odżywczych niszczy w przypadku owoców i warzyw. No stosowane są oczywiście chemiczne metody, dzisiaj często piętnowane i niepolecane. No, w dużym przemyśle spożywczym stosuje się nawet izotopy promieniotwórcze do konserwacji żywności, ale takiej metody, która nie zmienia struktury produktów spożywczych, która nie ingeruje w te produkty, poza liofilizacją praktycznie nie ma. Jakie liofilizatory produkuje dziś wasza firma? W firmie produkujemy dwie linie maszyn, serię M oraz serię L. Seria M to urządzenia mniejsze o wydajnościach 7, 10 i 15 kg wsadu świeżych owoców czy warzyw czy innych produktów. Natomiast seria L urządzenia większe, które mają wydajności 30, 40 i 50 kg wsadu. Seria mniejsza M jest nabywana przez użytkowników, przez klientów, którzy najczęściej zaczynają dopiero przygodę z liofilizacją, chcą poeksperymentować ze swoimi produktami, zobaczyć jak one się zachowują. Realizują również oczywiście produkcję, ale nie w jakichś dużych wydajnościach. No maksymalnie to jest te 15 kg, w przypadku Frostix 15. To są urządzenia bardzo kompaktowe, bardzo wygodne, bardzo proste w obsłudze, zasilane napięciem 230 V ze zwyczajnego gniazdka, mobilne. Wszystkie podukłady mieszczą się pod obudową i są wielkości lodówki, także użytkownicy też doceniają to, że mogą je praktycznie wszędzie gdzieś tam umieścić i korzystać. Natomiast urządzenia serii L to już urządzenia większe. Dla klientów, którzy już myślą takimi kategoriami, to powiedzmy to półprzemysłowymi, o wyższych wydajnościach. No, dla przykładu Frostix 50 to około 50 kg wsadu. No, mówimy tutaj oczywiście o takich nominalnych masach załadunku. W przypadku jakichś produktów wyjątkowo lekkich, na przykład ziół, to będzie mniej, ale na przykład w przypadku mięsa, wędlin to nawet może sięgać gdzieś tam 70-80 kg. Urządzenia serii L to już urządzenia zasilane prądem trójfazowym, ale również wszystkie układy mieszczą się pod obudową. Urządzenia są mobilne. Użytkownicy doceniają również to, że mają nieco korzystniejsze parametry, jeżeli chodzi o energochłonność. No, zdarza się tak, że nasi klienci kupują kilka urządzeń, tworząc sobie swego rodzaju taką linię produkcyjną. No, mamy klientów, którzy mają nawet po 6 urządzeń zakupionych, realizują sobie liofilizację właśnie w sposób taki bardzo elastyczny, procesując produkty różne w różnych urządzeniach, uzyskują to, że jakby ta produkcja jest ciągła i niezależnie od tego, co się liofilizuje. Czy można liofilizować różne produkty w jednym cyklu? Oczywiście w urządzeniu mogą znajdować się różne produkty. Często nasi klienci zgłaszają nam, że liofilizują w jednym cyklu chociażby, nie wiem, czosnek, a przy tym owoce, jakieś maliny, truskawki, cebulę. No i zapachy, smaki się nie przenikają. Ja zresztą nie znam zjawiska, które miałoby taki proces realizować. Pamiętajmy o tym, że w liofilizatorze panuje próżnia, więc nie ma możliwości, żeby jakoś te substancje się ze sobą wymieniały, więc jeżeli tych produktów nie dotkniemy przed włożeniem do urządzenia, to w urządzeniu zapachy, smaki nie mają szans się przenikać. Czym wyróżniają się wasze urządzenia?
My postanowiliśmy nasze urządzenie zaprojektować kompletnie od zera w taki sposób, aby było kompaktowe, aby mieściło się chociażby w domu, w kuchni, gdzieś na zapleczu restauracji czy cukierni. Urządzenie wszystkie komponenty zawiera wewnątrz obudowy. Dodatkowo nasze urządzenia są mobilne na kółkach, łatwo je przesunąć, ustawić. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to komora próżniowa, którą stosujemy. My zaprojektowaliśmy ją z myślą o tym, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Liofilizatory standardowe posiadają komory cylindryczne. Jest to, można powiedzieć, takie rozwiązanie optymalne ze względów kosztowych, no bo stworzenie zbiornika podciśnieniowego to w tym przypadku zwyczajna rura dużej średnicy, zaspawana dennica, no i już mamy zbiornik podciśnieniowy. Natomiast nie jest to najlepsze, najefektywniejsze wykorzystanie miejsca przestrzeni. Z uwagi na to, że my posiadamy komorę próżniową prostopadłościenną, urządzenie, które ma podobną wydajność z komorą cylindryczną, jest około dwukrotnie większe. Co jeszcze? Nasza komora jest wewnętrznie i zewnętrznie ożebrowana. Działa jednocześnie jak bardzo efektywny wymiennik ciepła, ale również jak efektywny resublimator, czyli posiada znacznie większą, dzięki temu ożebrowaniu posiada znacznie większą powierzchnię wymiany ciepła i powierzchnię, gdzie może resublimować lód. No bo jak wiemy, każdy milimetr lodu, który osiada się w takiej na przykład komorze cylindrycznej, już stanowi izolację dla przepływu ciepła i pogarsza warunki liofilizacji. W naszym przypadku to jest około 2,5-krotnie większa powierzchnia, co oznacza ponad dwukrotnie większą efektywność, znacząco niższe wskaźniki energochłonności, krótszy proces liofilizacji, no i wyższą jakość produktu. Jak wygląda wdrożenie użytkownika? Czy użytkowanie maszyn jest skomplikowane? Czy jest potrzebna jakaś specjalna wiedza? W zasadzie nie stosujemy żadnych szkoleń, żadnych treningów dla użytkowników z wykorzystania naszych urządzeń. Tutaj z moich szacunków wynika, że ponad 95% użytkowników naszych maszyn, którzy zakupili liofilizatory żywności, w ogóle po raz pierwszy to jest ich pierwsze w ogóle doświadczenie z liofilizacją. Nigdy wcześniej z liofilizacją nie mieli nic do czynienia, ale uruchamiają urządzenie dzięki temu, że mamy bardzo prosty interfejs graficzny, ekran dotykowy i tutaj nie stanowi to problemu. Zwykle to trwa od 10 do 20 minut i po tych powiedzmy to kilkunastu minutach użytkownik już jest kompletnie wdrożony i jest w stanie obsługiwać urządzenie samodzielnie. W jakich branżach znajdują zastosowanie liofilizatory? Nasze urządzenia kupowane są przez klientów z szeroko rozumianej branży spożywczej, cukiernie, restauracje, branże hotelarskie, rolnictwo, sadownictwo, przetwórstwo owoców i warzyw, przygotowywanie również gotowych posiłków na potrzeby outdooru, podróży, branża kosmetyczna, suplementacja diety, pet food, czyli żywność dla zwierzaków, ale również urządzenia kupowane są na potrzeby laboratoriów, uczelni czy szkół średnich o profilu gastronomicznym. Ostatnio planujemy uruchomić taki cały pakiet edukacyjny na potrzeby uczelni, szkół średnich, gdzie uczelnia czy szkoła kupuje urządzenie wraz z całym programem z możliwością szkolenia przez nas uczniów i studentów, żeby przygotować ich do tej technologii, no i wdrożenia w przyszłości. Jakie modele biznesowe najczęściej się sprawdzają? Do tej pory sprzedaliśmy urządzenia do około 250 firm z branży spożywczej. Najczęściej sprawdzają się najefektywniej takie sytuacje, kiedy przyjeżdża do nas
klient i mówi na przykład, że ma już jakąś cukiernię, czy restaurację, czy jakiś biznes związany z żywnością i ma już klientów, prawda? I ten klient przychodzi do jego cukierni po pączki, czy kupować żywność, a przy okazji pojawiają się na półce liofilizowane owoce, jakieś liofilizowane mieszanki, czy gotowe posiłki. No i to jest model, który zawsze w 100% się sprawdza. Jeszcze nie poznałem klienta, któremu by się to nie sprawdziło. Ale nie tylko. Przyjeżdżają do nas również osoby, które dopiero zaczynają, mają tylko i wyłącznie pomysł na biznes. No i tym pierwszym etapem jest nasze urządzenie. Często kupują to urządzenie jako osoby prywatne, jeszcze nie mając zarejestrowanej działalności. I od tego powolutku zaczyna się biznes i po jakimś czasie przysyłają nam swoje produkty, swoje próbki, materiały, co nas bardzo cieszy, że nasze urządzenia przyczyniają się też do budowy nowych biznesów. Taki model jest oczywiście trudniejszy, no bo trzeba znaleźć klientów, trzeba znaleźć kogoś, kogo zainteresujemy tymi produktami, ale często też działa i coraz częściej się pojawia. Czy jest coś, czego nie da się liofilizować? W zasadzie liofilizować można wszystkie produkty spożywcze, wszystkie produkty, które zawierają wodę, ale nawet nie tylko, nawet produkty, które wody nie zawierają, liofilizujemy, żeby uzyskiwać specyficzną ich konsystencję, strukturę. No, takim przykładem jest miód, który w taki sposób bezpośredni liofilizuje się dosyć trudno. Trzeba użyć specjalnych nastaw, parametrów termodynamicznych, żeby go zliofilizować. I tutaj muszę się pochwalić tym, że ostatnio uzyskujemy bardzo ciekawe już praktycznie gotowe efekty zliofilizowanego miodu, który może stanowić materiał dla cukierników, dla restauratorów w postaci takiej sypkiej. Poza tym liofilizuje się produkty mięsne, wędliny, które zawierają mniej wody, po to, żeby uzyskać trwałość tych produktów i nieco inną konsystencję. Nieco trudniej liofilizuje się produkty tłuszczowe, różnego rodzaju pasty, na przykład orzechowe, które wody nie zawierają, ale również przez odpowiednią modyfikację parametrów jesteśmy w stanie takie pasty doprowadzić do takiej postaci kruchej, sypkiej, co bardzo często jest wykorzystywane właśnie w branżach spożywczych, szczególnie w cukiernictwie. Do czego można jeszcze wykorzystać liofilizację? Tak, liofilizacja to nie tylko procesowanie żywności. Ona została zauważona wszędzie tam, gdzie potrzeba jest usunięcia wilgoci z produktu, nie naruszając go. Na przykład wykorzystują to archeolodzy, wydobywając chociażby gdzieś na przykład z dna morza różnego rodzaju artefakty sprzed wieków. Taki produkt wyciągnięty bezpośrednio na działanie warunków atmosferycznych szybko degraduje, szybko by się zniszczył. Natomiast po włożeniu do liofilizatora usuwamy z niego całą wilgoć i zabezpieczamy na wiele, wiele lat. Wykorzystuje się również ten proces na potrzeby konserwacji różnego rodzaju dokumentów, szczególnie starych dokumentów, które niszczeją pod wpływem warunków atmosferycznych. Jeżeli takie dokumenty gdzieś tam zostały zawilgocone, możemy je włożyć do liofilizatora, usunąć wilgoć i zabezpieczyć na wiele, wiele lat. Z tego, co się orientuję, ostatnio sporo sukcesów uzyskuje się stosując liofilizację nawet na potrzeby medyczne. Okazuje się, że niektóre części organów, tkanek po liofilizacji, po wszczepieniu do organizmu ludzkiego ożywają i działają lepiej niż takie produkty, które były, takie tkanki, które były wcześniej zamrożone. Także myślę, że liofilizacja będzie coraz szerzej wykorzystywana, nie tylko w przemyśle i w branży spożywczej. A co po liofilizacji? Jak trzeba takie produkty przechowywać? Produkty liofilizowane, czyli liofilizaty, nie wymagają jakichś specjalnych metod przechowywania. Nie musimy ich chłodzić, nie musimy ich mrozić.
Wystarczy je szczelnie zamknąć w opakowaniu, czy to w jakimś worku strunowym, pojemniku czy słoiku i mogą sobie tak leżeć w temperaturze pokojowej przez wiele, wiele lat. Także jest to bardzo prosta i tania metoda na przechowywanie. Dlaczego liofilizacja znalazła również zastosowanie w żywności dla zwierząt? Okazuje się, że ostatnio żywność dla zwierzaków często bywa droższa niż dla ludzi. Mamy klientów, którzy jeżdżą na przykład z psami na różnego rodzaju wystawy, taszczą ze sobą lodówki, zamrażarki z surowym mięsem, bo tego rodzaju psy często zajadają się surowym mięsem. No i to jest kłopot. Po liofilizacji mięso uzyskuje chrupkość, może być przechowywane przez długi czas. Zwierzaki się tym świetnie zajadają. Do tego dodatki warzyw i owoców, co też zwierzęta chętnie jedzą i faktycznie prawdą jest, że w tej chwili sporo takich klientów, którzy kupują u nas maszyny, kupują po to, żeby liofilizować żywność dla zwierząt. Czy można liofilizować wodę? Tak, liofilizujemy wodę testując każde nasze urządzenie. Wykonujemy taki test najpierw na wodzie, później na produkcie, czy to na owocach, czy warzywach. Pewnie jesteś ciekawa, co z takiej wody powstaje. Zgadza No, się. otóż nie powstaje nic, powstaje tylko taki bielutki proszek, bo tutaj w Gliwicach mamy wysoko zawapnioną wodę i to jest właśnie ten minerał, który zostaje po liofilizacji. Czy kawa rozpuszczalna to kawa po liofilizacji? Faktycznie w produkcji kawy rozpuszczalnej wykorzystuje się na pewnym etapie liofilizację, no ale wiemy, że ta rozpuszczalna kawa nie cieszy się dobrą sławą ze względu na to, co zawiera i okazuje się, że kawa taka tradycyjna jest zdrowsza. Dlatego kilku naszych klientów już zakupiło urządzenia po to, żeby liofilizować kawę, ale z postaci płynnej, czyli napój kawowy, który jest, powiedzmy to, przygotowany do spożycia, zostaje zliofilizowany, z tego uzyskujemy proszek, który możemy przechowywać bardzo długo, a gdy chcemy napić się dobrej kawy, zalewamy wodą i uzyskujemy produkt wyjściowy, czyli świeżą kawę naturalną. Czy liofilizacja jest długim procesem? Liofilizacja jest procesem długotrwałym. Nie jest energochłonna, ale to, żeby owoce, czy warzywa, czy inne produkty oddały tą wilgoć z postaci lodu do postaci gazowej, wymaga czasu. My oczywiście zoptymalizowaliśmy nasze urządzenia tak, żeby ten proces maksymalnie przyspieszyć, ale ze względu na strukturę produktów, uważamy, że to już jest granica możliwości technicznych, od kilkunastu do 30-40 godzin. Jakie ulepszenia planujecie wdrożyć w urządzeniach w najbliższym czasie? W najbliższym czasie wdrażamy internet rzeczy do naszych urządzeń, czyli taki moduł, który pozwoli wymieniać między sobą doświadczenia naszych użytkowników, ale też przekazywać nam dane. Pozwoli nam to na przykład diagnozować zdalnie nasze urządzenia, optymalizować, modyfikować algorytmy. Kolejną rzeczą, którą chcemy technologicznie zmienić, to wprowadzenie procesu vacuum freezing, czyli takiej metody znacznie obniżającej czas zamrażania produktu. Okazuje się, że w związku z tym, że mamy w komorze bardzo niskie ciśnienie, niską temperaturę, prowadząc ten proces zamrażania po takiej krzywej sublimacyjnej, możemy go skrócić z kilku godzin wręcz do kilku minut, nawet sekund i doświadczenia już pokazują, że możemy zamrażać produkty dosłownie w minutę. A kolejna rzecz to wprowadzenie na rynek małego liofilizatora żywności, urządzenia do wykorzystania w kuchni, czy w domu, czy w mieszkaniu. Urządzenie będzie wielkości zmywarki i użytkownik będzie mógł sobie na własne potrzeby liofilizować warzywa, owoce, gotowe posiłki. Liczymy na to, że w najbliższym czasie te urządzenia staną się powszechnie stosowane w kuchni.